Ogromna moc, co by nie mówić. Kolega tam w garażu go zrobił. Wszyscy właściciele GTR-a wysyłają sobie wideo, czy to jest normalny dźwięk w moim GTR? Tanio kupił, bo się psuje. No. Siema, macie dość mocnych, ale wolnych samochodów? Wreszcie możemy wam pokazać coś piekielnie szybkiego. Przed wami GTR Michała. A więc dobra, witamy się z Michałem, siemanko. Cześć. No i opowiadaj mi, co my tu mamy tym razem. Mamy tutaj GTR-a, rocznik 2012, 3,8 litra, V6, Twin Turbo. Wreszcie świeży wóz jakiś. Co mogę nie powiedzieć? Jest to moje marzenie, spełnienie mojego marzenia. Ten plan był ze mną już dosyć długo. Myślę, że tak około 8 lat, albo 9 nawet. No to bardzo długo. Zaczęło się około w 2017 roku. To było zaraz po tym, kiedy wystawiłem swoje Evo 10 na Expo Kraków. Czyli już miałeś taki dość mocny wóz, można powiedzieć. Tak, miałem już taki mocny wóz i był też mocno potuningowany. Mnóstwo karbonu, wiesz, doloty, 420 koni. Narodziła się taka po prostu idea, że kurczę, chciałbym... Ale to Evo, jeszcze, że ci tu wtrącę, on nie był twoim marzeniem wcześniej? No bo wiesz, dlaczego zacząłeś od tego Evo właśnie? Może ci opowiem w ogóle, jaka jest moja historia, bo to też Z samochodami też tak, opowiedz, jak wiesz. miałem 18 lat, to już miałem wtedy w garażu WRX-a, niebieski, Preska, złote koła, to takie, wiesz, wtedy moje marzenie. Później była fajna okazja po prostu na kupno tego Evo. Pomyślałem sobie, kurde, czemu nie, no nie? To jest jednak była różnica pomiędzy tym Subarką i Evo. Ale wiesz, jak to stokowy taki. Stokowe Evo 10 to tak wyglądało, też było czarne, takie sobie, nie? Więc... No, ale nadal już jakaś tam zalążek, wiesz, tej sportowości tam już ma taki porządny, nie? To prawda. Ale pomyślałem sobie, zrobię sobie go tak po swojemu, czerwono-karbonowy, wiesz, tych karbonów miał mnóstwo. Tam zamawiałem tą maskę, leciała, wiesz, San Diego, cały tył był z karbonu. Czyli tam zaczęła się twoja zabawa z tuningiem ogólnie, nie? Tak się zaczęła moja zabawa z tuningiem. Potem ciekawa historia, ponieważ mija ten 2017 rok, wyjeżdżam na studia do Hiszpanii i 2 lata ten samochód stoi tak w garażu, w ogóle praktycznie nieruszany. I pomyślałem sobie, kurczę, fajnie by było któregoś dnia kupić takiego GTR-a. Nie ukrywam, że akurat w GTR-ze mam jeszcze inne projekty. Tutaj dostałem trochę wsparcie finansowe od taty też. Wtedy pamiętam, że dałem mu taką wskazówkę, że kurde, fajnie było, jakbyśmy jakiegoś takiego kupili. No nie? Naprowadzałeś go tam trochę. Tak, dokładnie. Taki by się przydał, jeździłbym nim po bułki. Dokładnie. I powiem Ci, że wtedy możemy pomyśleć, jakoś tam może to uda się sfinalizować. Po tych 2 latach w garażu dalej to Evo stało cały czas w garażu i właśnie tak zagadałem pamiętam ostatnio i mówię, kurde, stoi to Evo cały czas, nawet nikt tym nie jeździ, ty tym nie jeździsz. Sprzedałem to Evo i potem tak, zostałem jeszcze w tej Hiszpanii dłużej. Później znalazłem sobie, wiesz, żonę, wesele. To już tam plany poszły dalej, i cały ten, wiecie, ten plan po prostu tego GTR-a, wiesz, spadł trochę na drugi plan i tak odbiegał. I tak naprawdę to dopiero w tym roku, bo to jest, kupiłem go w marcu, to marzenie zostało spełnione. To świeży temat. To jest dosyć świeży temat. Dlaczego w ogóle wybrałeś 2012? Czym się różnią, wiesz, te roczniki wszystkie ze sobą? Wiesz co, ogólnie chciałem kupić tak 2015, bo uważałem, że to jest taki fajny poziom między wartością, ceną po prostu, a tego co dostajesz. GTR dzielą się na trzy różne grupy. Pierwsza to jest 2007-2008, jak wychodziły, do 2011. One mają problemy głównie ze skrzynią. Nie są zalecane raczej na kupno, bo trzeba po prostu wzmacniać tą skrzynię. Tak naprawdę i tak trzeba w każdym wzmacniać tą skrzynię, ale w nich powiedzmy... Była najsłabsza. Tam to jest po prostu must have. Więc chciałem po prostu kupić minimum 2012, a najlepiej 2015, ponieważ 2015 miał już lampę z przodu, z tym taką ikoniczną Thunderboltem to się nazywa. Czyli nie mam pojęcia, o czym mówisz, ale... Biegnie tutaj taki po prostu pasek. Od tego, W nocy po prostu fajnie to widać. Jak zalekasz, widać, że jedzie GTR z tym swoim takim znaczkiem. I z tyłu lampy u mnie po prostu są diody dookoła, a w 2015 zostało to zmienione na taką już LEDową taką okrągłą obramówkę. Rozumiem. Tak naprawdę to tylko różnica jest wizualna. Ale silnikowo one czymś się różniły? Silnikowo praktycznie się tam nic nie różniło, one wszystkie miały tam w tych granicach Właśnie to też jest ciekawe, ta poprzednia 2007-2011, one były trochę słabsze, miały tam 480 koni, a później już tam od 2012 do 2016 one miały około 550. Pierwsze zmiany, które rzeczywiście miały jakieś takie znaczenie przy wyborze GTR-a dla takiej, powiedzmy, zwykłej osoby, która kupuje sobie, żeby jeździć, to myślę, że to jest właśnie ten rok 2017.
Wtedy został już zmieniony wygląd zewnętrzny. W środku już te podzespoły zostały trochę podzamieniane, bo tutaj na przykład mamy kute tłoki, tam już później też weszły kute korbowody. Już rzeczywiście są te zmiany takie No tak, znaczące. znaczące, takie, które już powiedzmy wpływają na tą wydajność, na specyfikację, na osiągi. Powiedziałeś nam, że GTR był twoim marzeniem. Najpierw to było Subaru, tak jak wspomniałeś wcześniej. Ale skąd w ogóle się wzięło marzenie na GTR-a, wiesz? Bo jeden marzy o, nie wiem, Porsche, drugi marzy o tym, żeby mieć malucha w garażu, a jeszcze inny o Fordzie Tak, jakimś, nie? Więc pytanie, czemu ty chciałeś akurat GTR-a? Wiesz co, to było tak, że kiedy miałem to Subaru, wszedłem już w tą japońską motoryzację. Przeszedłem na Evo, czyli ciągnąłem tę japońską motoryzację. No to co może być lepszego w japońskiej motoryzacji niż ta droga do GTR-a? Dobra, domyślam się już właśnie skąd ten tok rozumowania. To było takie, wiesz, automatyczne po prostu, że kurde, to musi być to auto. Czy nie zawiodłeś się na tym marzeniu, które, wiesz, tam kiełkowało przez tyle lat? Czy to jest dokładnie to, o czym myślałeś? Wiesz co, chyba byłem fanboyem tego GTR-a. Okay. Tyle się nasłuchałem, oglądałem tych YouTube, wiesz, wideo, tych mankamentów, że po prostu jak wsiadłem do niego, to od razu byłem zakochany. Że choćby się rozleciał, to i tak będzie świetnie. Ja już wiedziałem od ludzi innych, od forum, że jak wsiądę, jak będę jechał, to tak, tu coś zastuka, tutaj coś się poczepie. No, wiedziałem po prostu, że tak to będzie wyglądać. Czyli przygotowałeś się też wcześniej na to, czego się spodziewać. Tak, byłem już przygotowany. Warto też wiedzieć ogólnie, co może tam stukać, co jest ok, a co nie jest ok, bo ogólnie GTR wydaje dużo dźwięków. Odpalasz takiego GTR-a i od razu wał tam ma ten swój rattling, trzęsie się. Bell housing to następna rzecz, którą na forach już sobie tyle razy sprawdzałem, na przykład wiesz, tam wysyłam ja nawet jakieś tam wideo, na przykład, czy to jest akurat normalne, że on taki dźwięk wydaje? Właściciele GTR-a wysyłają sobie wideo, czy to jest normalny dźwięk w moim GTR? A oni tam wszyscy piszą, tak, jest normalne. Okay. Co ciekawe, nawet gadałem kiedyś w salonie Nissana w Krakowie, poszedłem oglądać, wiesz jak to ten fanboy, poszedłem oglądać tego, jakby był na sprzedaż, chyba w 2021. I nawet ten pan sprzedawca mi wtedy powiedział, że były takie przypadki, że wyjeżdżał nowy GTR i wracał do nich, bo mówią, że tam się coś, jakieś dźwięki takie zepsute, no nie? Tam klekocze, coś jest nie tak. A co ciekawe, Nissan uznaje to jako jego po prostu taką specyfikację samochodu i nie robił tego, nic z tym po prostu nie naprawiał tego. No okej, czyli że tak ma być, po prostu mówią i tyle, jeździ z tym, nie pasuje to... Taki wał na przykład można w łatwy też sposób, tak zalecają, po prostu wejść tam pod spód do tego kanału, no nie? I można w ogóle ręką po prostu go wziąć, złapać, poruszać i tak, i przód, tył, no to jest okej, no nie? Na boki, no tak milimetr, no ale jak już tak się zaczyna ruszać więcej, no to już wiadomo, że coś jest nie tak. Tak samo ten bell housing, można to robić, ale tak naprawdę nie trzeba, bo może to wrócić i przejdziesz 5000 km i znaleźć się z powrotem. A czym jest ten bell housing, o którym mówisz? To jest taka obudowa sprzęgła. To jest miejsce, które łączy silnik z przekładnią. Mówi się na to bell housing po prostu, bo przypomina właśnie taki dzwon. No i stamtąd się wydobywają różne też dźwięki, tak jak z wału, nie? Dokładnie. I tak jak z wału i stamtąd ten dźwięk się wydobywa. Czasami na przykład też słychać, jak na przykład chciałbyś delikatnie ruszyć, to jest właśnie to też tak zabije takim. A miałeś taką sytuację, bo pewnie wpuszczałeś kogoś znajomego albo jechałeś z kimś znajomym, że ktoś ci znajomy właśnie powiedział, że co to tak się tłucze, że to zepsute jest? Wiesz co, szczerze powiedziawszy, nikt mi tego nie powiedział, że są jakieś na przykład dźwięki, bo tak samo na przykład jak cofasz i skręcasz, no to od razu słuchaj tam strzeli, no. Ale jeszcze nikt mi nie powiedział, że każdy był tak w ogóle pod wrażeniem. Pewnie każdy z cicho siedział, tanio kupił, bo się psuje. No. Dokładnie. Ale wiesz co, nie, wydaje mi się, że po prostu mają takie duże wrażenia. Po dodaniu gazu, że oni zapominają o tych takich innych rzeczach. Tam, na przykład, nie wiem, w środku na przykład nie jest jak w Mercedesie, prawda, że są dużo, może sobie jakieś kolorki zmieniać i tak dalej. Tak, nie? Tam w środku masz jeden, dookoła, no. Dokładnie, jest tam jeden wyświetlacz i tyle. I tak naprawdę są najważniejsze rzeczy, bo są same tylko parametry, wiesz, temperatury, ciśnienia oleju i tak dalej. Do tego to przejdziemy zaraz, jeszcze jak pójdziemy do środka. A powiedz mi ogólnie, czy jest w pełnym stoku, tak jak go kupiłeś, czy coś zmieniałeś od tej pory? Może serwisowo nawet, jeśli wiesz co, ogólnie szukałem GTR-a stoka, żeby po prostu sam sobie wszystko zrobić, albo jeżeli już miałby być modzony,
To, że był umądzony po prostu tam, wiesz, w Eku Performance przez Dominika, to jest taka osoba, która zajmuje się GTR-ami, dosyć znana w tym świecie GTR-ów. I ten właśnie taki mi się trafił, po prostu taka perełka, można powiedzieć, bo to jest pierwszy właściciel, 30 000 przejechane tylko. I wszystkie te modyfikacje, które są w nim, zaraz Ci o nich opowiem, po prostu były wykonane tam właśnie przez niego. Czyli przez osobę ze środowiska dokładnie. właśnie tych GTR-ów, która się tym Mam zajmuje. to, wiesz, potwierdzone i mailowo, i telefonicznie, i się poznaliśmy, więc jak mam sprawdzonego po prostu źródła. Czy z takich wizualnych, wiesz, z zewnątrz, czy coś robiłeś, zmieniałeś w nim? Wiesz co, aktualnie jest taki jak z salonu. Jedyną rzeczą, którą bym powiedział, że są zmienione, to wycieraczki Okej. wizualnie. I co ważne, wydech. Mogę Ci go pokazać. Okej. Wydech jest zmieniony. No wydech potężny, bym powiedział. Wydech wcześniejszy, który tutaj był, on już był aftermarketowy, ale był jeszcze za cichy dla mnie. Ja chciałem tak, żeby naprawdę, wiesz, taki potwór wjeżdża, że to jest ten. Ale masz go każdy na wie. przepustnicach? Tak, ten jest na No bo przepustnicach. właśnie ja chciałem tu zwrócić uwagę, że jak podjechałeś, to było cicho i wiesz, tak kulturalnie. Tak, to znaczy, wiesz co, są te różne wydechy. To jest ten wydech, który tutaj mam, to jest wydech Armitrix. On charakteryzuje się tym, że jak go odpalę i będę tutaj jechał, nawet na otwartych, jest głośny, ale to nie jest aż taki nieprzyjemny głośny, ale za to, kiedy mu dodasz, o tak powiedzmy od tych 4-5 tysięcy, zaczyna się tak wkręcać, że jakby jedziesz za mną po ulicy, to To trzęsie samochodem. tak. Okej. A są takie wydechy, które bardziej się specjalizują w tym, żeby on na przykład na postoju czy dodawaniu gazu był bardziej taki bulgoczący. Wiesz co, to tak naprawdę zależy od tego, kto co woli. Kto co czego wymaga, no? Ja sobie spróbowałem tego Armitrixa, bo chciałem właśnie zobaczyć, jak będzie brzmiał taki... Ale to jak go spróbowałeś? Wziąłeś, podepnijcie mi go na chwilę, a nie, wezmę inny. No, niestety wiesz, ciężko jest w ogóle go kupić, w ogóle ceny jego są strasznie duże. Mi się akurat udało takiego kupić, założyłem, spodobało mi się. Chociaż tak jak mówisz, jeszcze chciałbym go troszeczkę zrobić głośniejszego, bo aktualnie Czyli jeszcze ci mało. jeszcze jest mało. Ponieważ downpipe'y są 3-calowe, Y-pipe 3-calowy, a końcówka, czyli ten, tak już ten wielkie. Armitrix leci 3,5. I wydaje mi się, że jeszcze zamiana tych downpipe'ów na 3,5 i Y-pipe'a na 3,5 to jeszcze zwiększy Jeszcze go odblokuje. jeszcze go trochę bardziej odblokuje. Powiedz mi, bo jak już jesteśmy przy tyle, to widzę taką karbonową dokładkę. To wszystko jest seryjne? Tak, karbonowa dokładka jest seryjna. A to światełko na środku to też się świeci? To jest stop? Też się świeci. A to- To jest przeciwmgielne w ogóle, Okej, ale też się świeci. czyli funkcjonalne. Funkcjonalne. A to jeszcze mi powiedz, bo jak przechodziliśmy, to tu widziałem, to są te wloty. Znaczy wloty, wyloty, zwał jak zwał. Czy to jest funkcjonalne, twoim zdaniem? Wiesz co, te chyba nie. Te Okej. chyba nie są funkcjonalne. A te z Przednie wiem, przodu? że są funkcjonalne. A powiedz mi, ta rejestracja, Hakun, co to znaczy? Jakiś japoński Wiesz co, samuraj? Ja też chciałbym to wiedzieć. Tak naprawdę długo myślałem nad jakąś taką nazwą, która może się będzie kojarzyła trochę z Japonią, trochę właśnie takim samurajsko, może jakoś tak tajemniczo, ale wszystko już było zajęte i to było takim... Tych rejestracji tam Miguel, Michael, to już jest tam mnóstwo. Pełno, no. Więc sobie pomyślałem, dobra, no to zrobię taką po prostu rejestrację jakoś taką japońską, Japońsko brzmiące, nie? japońsko brzmiącą, ale też żeby to nie było jakoś tak za bardzo, tak sobie po prostu wymyśliłem, tak haku, to może dodamy hakun, no i w sumie Brzmi spoko, biorę. okej. Nie? Powiedziałeś mi, że później mi opowiesz o modyfikacjach, bo jak powiedziałeś z zewnątrz niewiele się zmieniło, to przejdźmy Tak. może do tych modyfikacji, bo spodziewam się, gdzie je chowasz. Dobra. play with my paper, homie, it's gon' be an issue. Down here, it's official. Riding through the city, always been a boss. Please know I ain't checking in. You don't see the diamonds on the watch, better check again. Keep designers on the feet every time I'm stepping in. Move with my mouth, shine hard. What you want?
No i dobra, czyli tutaj ukryłeś te konie. Jaką mocą Tak. możesz się pochwalić w tej chwili? Wiesz co, aktualnie jest tutaj 720 koni z hamowni. To porządnie, porządnie. To jeszcze nie jest końcowa moja. Nie powiedziałeś ostatniego jeszcze słowa, nie tak? jest ostatnia słowa, ale też już bez przesady. Już nie będę. Ale będziesz gonił 8 z przodu? 8 tak, ale już tam jakieś 1000 czy coś, to już myślę, że odpuszczę, bo to już po prostu robią się naprawdę bardzo kosztowne modyfikacje. Aktualnie, żeby uzyskać taki powiedzmy 700 koni bezpiecznie, bo to też jest ważne, bezpiecznie. Taki setup, który mam tutaj, to sprawą na to pozwala. Jeżeli chodzi o modyfikację, to tak, mamy większe turbo, hybrydę Elenismo, wtryski, tysiaki, pompy paliwa, Ekutek, wzmocniona skrzynia. No i to z jakiej mocy, jaka jest bazowa? Bazowa jest około tam 540, 550, tak podaje. Czyli 200 koni, tak? Jakoś tak? Ogólnie taki seryjny GTR nawet, powiedziałbym Ci, że nie jest dużym problemem podnieść mu moc, tylko problem jest, że będzie Cię limitować moment obrotowy. Mówi się tak, że nie możesz przekroczyć 650. Czemu tak? Wracamy tutaj do tej skrzyni. Skrzynia jest tym problemem. Chciałem nawiązać do wzmocnienia skrzyni, te kosze, które się zmienia. Tak jak tutaj mam wymienione kosze Dotsona, one są po prostu kłute, wytrzymują większy moment obrotowy. Naprężenie jakieś. Te kosze, które są w seryjnym, po prostu pękają i tak naprawdę mógłby je po prostu wypluć ten GTR. Okej. Te skrzynie powiedzmy są tym mankamentem, o którym wspomniałeś już na samym początku. Skrzynie są mankamentem. Możesz przekraczać teraz te 650? Tak, teraz ogólnie o jak którym już masz mówisz? kosze zamienione, to mógłbyś tak, to nie ma z tym problemu, ale wciąż wiadomo, no, nie zaleca się, trzeba tak to zrobić po prostu, żeby w jakiś sposób uzyskać tą moc, a też nie obciążać tej skrzyni. No tak, za bardzo. żeby to przetrwało, powiedzmy. A powiedz mi, no bo już jeździsz nim trochę, Tak. Czy powiedzmy te 720 koni, jak już pojeździłeś trochę, czy to wystarcza? Czy dalej brakuje mimo wszystko? No bo na początku- wiesz, 720 to jest już ogromna moc, co by nie mówić, nie? Tak. Na początku mi to wystarczało przez 2 miesiące, Czyli Ale jest jak tak jak zawsze. ale no. jak się przyzwyczaiłem teraz, to już tak przyzwyczaiłem się i czuję, że mogłoby być więcej. Na aktualnym setupie, jeżeli zamienię ten dolot i intercooler, myślę, że będzie można osiągnąć tą 8 z przodu. Tak jak mówię, wracamy do tej skrzyni. Skrzynia dwusprzęgłowa, czyli potrzebne są 2 kosze. 2 kosze już Dotsona mam, więc to jest ten najważniejszy punkt. No bo intercooler Seryjny. masz seryjny, nie? Tak, no. I Tutaj jest mówią- tak sprytnie ukryty, w ogóle go nie widać praktycznie. Nie widać go tak, nie widać go. Wystarcza seryjny tak na te 750 koni, więc został To taki. musi być konkretny, bo 700 koni z intercoolera, no to musi być taki duży ten intercooler chyba. No. Bo mogę Ci powiedzieć ciekawostkę o silniku na przykład. Nie ma tutaj plakietki, Właśnie, ręcznie robiony. ręcznie Miałem pytać. robione. Kto go zrobił? To wiesz, kolega tam w garażu go zrobił, dlatego nie ma plakietki. Nie, a tak serio, w tych rocznikach, czyli ten jest 2012, wtedy było 8 osób, które ręcznie składały te silniki w fabryce Nissana w Japonii. I dopiero w 2015 roku zostały tylko 4 osoby i wtedy w ramach takiego marketingu po prostu wymyślili sobie, że jest nas tylko 4, to będziemy przyklejać te plakietki, I się podpisywać, nie? kto z nas go złożył. To jest taki fajny smaczek, nie? Dodatkowy, tak, taka fajny wisienka taki na torcie, smaczek. nie? Co ciekawe, później teraz od 2015 roku, jak już było tylko 4 tych inżynierów, którzy to składali, oni nazywają się w ogóle Takumi. Co jest ciekawe, oni chyba muszą mieć 30 lat doświadczenia w składaniu tych silników i dopiero wtedy otrzymujesz to miano takiego Takumi, to tak trochę jak był jakimś samurajem. I No, taka fajna otoczka w związku z tym, nie? Dokładnie. Tylko pytanie, gdzie mają się nauczyć składać takie silniki, jak im nie pozwalają, jak nie mają 30 lat doświadczenia? Wiesz co, oni to chyba wcześniej też jakby składają, tylko wtedy stajesz się tym po prostu takim... Mistrzem. Tym mistrzem, tak, dokładnie, tym mistrzem. A jeszcze mi powiedz, bo to na pewno wszystkich ciekawi, którzy chcieliby mieć i pewnie wiesz, to jest samochód marzenie niejednego, nie tylko twoje, żeby takiego GTR-a posiadać. Powiedz mi, jak jest z serwisem takich samochodów, bo słyszałem wiele plotek, legend już narosło, że kupić to jedno, ale utrzymać to drugie. I pytanie, jak z tym serwisem faktycznie jest? Na razie przeprowadziłem sam na własnej skórze dopiero serwis olejów główny. Polegał on na wymianie oleju w silniku, oleju wymienieniu w skrzyni, Czyli wszystkie filtry, oleje, takie bym powiedział podstawowe rzeczy. Najdroższą rzeczą powiedziałbym, że jest to olej do skrzyni. Ponieważ ja na przykład używam Ravenolu. Koszt Ravenolu to jest około 2500 zł. Okej. To dosyć dużo jak na sam olej. Sam olej. A jeszcze wymiana? Tak, a jeszcze wymiana, a wiadomo jak się wymienia olej, to trzeba jeszcze uczyścić mechatronikę, ustawić... Ja się spodziewam, co mi chcesz powiedzieć, no. Więc wiadomo, że to jeszcze dochodzi dużo więcej tych kosztów. Nie robiłem jeszcze oleju w dyfrze, więc to odeszło, ale tak myślę, że tak między 6 a
a 7000 końcowo ze wszystkimi rzeczami. Wiesz co, gdyby tak sumować te wszystkie rzeczy razem, pewnie te koszty oczywiście mogłyby sięgać jeszcze trochę więcej. No i też zależy, gdzie to robisz, przez kogo. Wiadomo, jakbyś to robił w ASO, no to pewnie by kosztowało te 20 000, no nie? Ale warto właśnie dbać o takie aspekty, o części, jak właśnie dobry olej w skrzyni, ponieważ dzięki temu ravenolowi, na przykład teraz zamieniłem go, od razu czułem różnicę w zmianie biegów. Jak już po paru łatwiej. miesiącach, jak już się przyzwyczaiłem do GTR-a, czuć na postoju, chciałbyś nie wiem, cofnąć do przodu, zmieniasz po prostu na P, na parking, to czuć nawet różnicę w tym, jak samochód się zachowuje, więc to jest ważna rzecz, żeby nie oszczędzać na tego typu rzeczach. To zamykaj machę i przejdziemy jeszcze do środka, bo tam mi poopowiadasz. Wspomniałeś już wcześniej, że Mercedes to nie jest, tylko właśnie bardziej wnętrze japońskie. Co Tak. tu z takich ciekawostek mógłbyś nam powiedzieć? Zobacz, nie ma w ogóle rączki na przykład. Nie ma cykorłapek. Dokładnie, więc jak już jedziesz, to tylko się trzeba łapać, wiesz, na boki. Okej. Wersja Black Edition charakteryzuje się tym właśnie, że ma czarno-czerwone siedzenia, Recaro. I są to takie typowo sportowe siedzenia, żeby po prostu dobrze się trzymały w zakrętach i prędkości powyżej dopuszczalnej. Czyli dobrze czuć samochód i trzymają faktycznie na bokach, dokładnie, dokładnie. I na przykład to, co jest na przykład w tych nowych poliftach, tam jest wersja Premium, Track. Premium w ogóle dodatkowo płatna i nie chciałem właśnie tego, ponieważ tam już jest taki ten fotel wygodny. Wiesz, no ja chciałem GTR-a, który po prostu tak dociskam. Sportowy charakter, tak, nie? sportowy charakter, dociskasz i kurde, czujesz tą moc. 2012-2013 to GTR-y, które były najszybsze z fabryki i najtwardsze. To, co mi się też podoba, to jego środek, bo środek jest troszkę inny niż te wersje poliftowe. Te przyciski są tak w fajny sposób zrobione, jak w jakimś takim samolocie, no nie? Że po prostu naciskasz je, a już w tej wersji poliftowej one są tak po prostu tam na dole, schowane. Odpowiadają za 3 rzeczy. Jest to tryb jazdy, żeby skrzynia szybciej zmienia biegi. Jest też jeden od sztywności auta i trzeci to jest po prostu kontrola trakcji, więc jakbyś chciał też z luncha startować, no to po prostu wszystko tak, przestawiasz to, ale to fajne, bo to jest takie, wiesz, masz to uczucie manualne, bo w tych nowszych samochodach, no to wiesz, masz ekranik i klikniesz tam 2 przyciski, nie, wiesz, tu jest tak dokładnie. Mimo wszystko fajnie manualnie. Widzę, że tempomat ma nawet, więc to też z takich rozwiązań cywilnych korzysta, nie? Jedno jest fajne, że jak wchodzisz, to on nie daje ci zapomnieć, że to jest GTR. Tu masz znaczek GTR, tu masz znaczek GTR, tam masz znaczek GTR, tam masz znaczek GTR. Jest tych znaczków, jest sporo. Czyli nie zapomnisz, czy nie jedziesz, nie pomylisz się, nie? Nie zapomnisz. I tak samo widzisz tutaj, że muzyka jest z bossa, tu jest, tam jest plakietka, też jest dużo. A ja tam wolę słuchać muzykę akurat, wiesz, szyby w dół i no tak, no, po to auto jest, nie? Tu muzyka gra gdzie indziej. To, co mi się też podoba, przewracając do tego ekranu, to właściciele GTR-u myśli, że tam mają radio, nikt tam nie ma radia, tam są same tylko 10 chyba jest różnych, 10 stron, w których możesz przeglądać statystyki, czyli osiągi. Snake'a tam nie zagrasz. Raczej nie. Ja mam ustawiony ten charakterystyczny obraz, gdzie jest 6 zegarów, czyli i tam ciśnienie oleju, najważniejsze temperatura oleju, parametry. tak, dokładnie. Więc w fajny sposób jest to przedstawione. Dobra, słuchaj, bo mnie kolana zaraz wysiądą, więc ja bym już wstał i przeszedł do pytań od widzów. I może do tego przejdziemy? A wiesz, dlaczego kupiłem tego przedliftowego, a nie poliftowego, tak w ogóle? Bo ma lepszą skrzynię? To też. Bo ogólnie jest taka zasada, że się mówi, żeby jak jest zasada przy kupnie GTR-a, to kup jak najbardziej nowego, jakby na ile na tyle cię stać, jak najnowszego. Nie są mi potrzebne te wszystkie nowe zewnętrzne zmiany, ponieważ zamierzam kupić bodykit z Japonii. Będzie cały w bodykicie, więc tak naprawdę... Ale to będziesz go ciął? Nie, ciąć właśnie nie, ponieważ cały ten bodykit, nie chcę jeszcze zdradzać jaki dokładnie, ale on po prostu bardziej przychodzi w tych częściach całych. Nie trzeba go po prostu, wiesz, przycinać i ciąć. No bo wspomniałeś mi na samym początku, że to nie jest twój jedyny samochód, więc tak. Evo podobno sprzedałeś, tak jak powiedziałeś. Evo jest, tak, dokładnie, sprzedałem. To co ci zostało? No, minęło trochę czasu, tak naprawdę parę lat między sprzedażą Evo a kupnem GTR-a. Brakowało mi czegoś po prostu, żeby czymś się cieszyć też. Więc, jeszcze mu brakowało, no bo wtedy nie miałem. Więc sobie kupiłem wtedy właśnie RX-8 na Vanclut, fajna taka zabaweczka. Ostatnio dałem na niego bodykit, Bayside. Aha, tak i tam po prostu. I oprócz tego buduję tą replikę Eclipse'a zielonego z szybkich wściekłych, z tego pierwszego. Czyli
To jest tam. Typowy garaż każdego. Nie, tam to jest opowiadania na. Konrad już szykuje biwak, my tam przyjeżdżamy do ciebie, rozbijamy ognisko, no i będziesz nam opowiadał, weźmiesz jakąś tylko gitarkę, no i... Na ukulele grać czasami. To idealnie będzie. no i idealnie, zagrasz nam na Dokładnie. ukulele, opowiesz nam o Eclipsie, o RX-8. Jeszcze mam tą miatę z pierwszej generacji z oczami zbieranymi. Dobra, bo zaraz jeszcze Dobra. wymyśli 15 innych tematów. Chcemy przyjechać, już nas nie musisz namawiać. Więc teraz przejdziemy do pytań od widzów, które mogliście zadawać na naszym Instagramie, który gdzieś tu się wyświetla. Konrad umie robić fajne animacje, więc coś poradzi. Tutaj. Pierwsze pytanie do Ciebie, które mam. Kto natłukł Ci do głowy, żeby do VR38 lać 10W60? Prawdę mówiąc, rzeczywiście 10W60 może być trochę za gęsty do codziennej jazdy, bo nim on się rozgrzeje, no trochę... No, to trzeba by wiadomo, tak na gazie jechać na tor cały jest czas, fajny, nie? prawda? No, na Jak będę miał torowcem, jakieś no. tam temperatury 120, 130. Ale tak, żebyś nie zatarł panewek, nie? Bo jak tam Ale- będziesz jechał, powiedzmy, dziadkowo w korku, to może wiesz, tam... Może być Chyba trochę o to chodzi, przynajmniej wiem. Wiem, bo ja też kiedyś takie ostrzeżenie dostałem, co prawda przy oleju 5W50. Czemu kupiłeś RX-8 i czy ma węgla? A ciekawe pytanie. Rozmawiamy o GTR-ze, Wiem, że mam same takie. rozmawiamy o GTR-ze, a ktoś pyta o RX-8. Czyli ktoś Cię zna. Tak, RX-8 kupiłem, bo brakowało mi czegoś w garażu i było to fajną opcją, podobał mi się, wiesz, poczytałem o nim, dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy, jak ten silnik działa i tak pomyślałem po prostu, a czemu nie, spróbuję i powiem Ci, że mi się bardzo podoba. Okej. Ten samochód mi się tak podoba, że to jest aż Czyli oddajesz nienormalne. GTR-a, zostawiasz RX-8. No może tak, no nie, ale No i tu drugie była część pytania, czy ma węgla, ale jak tak, mówisz o ma tym węgla, silniku, to ma. węgla, ma węgla. E, Musi mieć, no kurczę, to RX-8 bez węgla, no to jak? Teraz jest pytanie od Górala, czyli naszego skyline'arza i pyta się on, kiedy oddasz mu samochód lub się z nim zamienisz? O, ciekawe. Zamiana R34 za R35. No, więc widzisz, tu jest mokry sen tu wielu, myślę, nawet właścicieli R34. No. Pomyślimy o tym, możemy o tym pomyśleć, pomyślimy. Tutaj jest pytanie podobne do tego, jakbyś miał wybrać inną generację GTR-a, wiesz, Skyline'a, no, to która by to była? Właśnie R35, R34, R33, R32? Ja uważam, dla mnie zawsze najbardziej mi się podobał R34. Okej. Mówi się tak, że ten GTR R32 to jest ten Godzilla, to jest ten taki najbardziej legendarny, ale jak ja bym miał wybrać któregoś, to wybrałbym R34. Okej. Czyli Góral, masz tam jakieś szanse, możesz spróbować. No. Jakieś szanse może. Ile wyniósł Cię koszt samochodu z tuningiem? Taki jak ten, powiedzmy, jest warty około 350. Same modyfikacje w nim to około 70-80 tysięcy. Teraz jest pytanie. Tu akurat dzisiaj powiedziałeś mi najwięcej o tym, jak będę się kładł dzisiaj spać, to będę myślał o tych skrzyniach w GTR-ach. Jaka skrzynia znosi taką moc i jak wygląda sprawa z awaryjnością? Skrzynia nie znosi takich mocy, ale jak ją naprawisz, to już będzie. No, Tak, dokładnie. Czy to auto już daje taki spokój ducha, czy człowiek myśli dalej o jakimś kolejnym samochodzie? To jest bardzo To dobre jest pytanie. bardzo ciekawe pytanie, bo nieraz się o tym zastanawiałem, jak nieraz osoba, nie wiem, ktoś ma rower i chciałby mieć samochód, to nie? Ten, co ma stary samochód, chciałby mieć Lambo, a ten, co ma Lambo, myśli, że chciałby mieć helikopter. No bo prawda? tak jak powiedziałeś, to jest taki właśnie final boss. Tak. Czy jest coś po tym? I dla mnie jest to, myślę, że to jest taki final boss. Bo w tak. Japonii już ciężko o coś lepszego tak No naprawdę, tak, nie? chyba to już jest, chyba nie ma nic innego, co mogłoby przewyższyć, wiesz, GTR 35. Moglibyśmy się bawić w jakieś Porsche, właśnie Lambo, czy tam inne rzeczy, tak jak tak. wspomniałeś, ale to już nie jest japońskie, nie? Tak, Japoński final boss jest tylko jeden, można powiedzieć. Czy jesteś zadowolony z hamulców i czy w planie są modyfikacje układu hamulcowego? Na razie jestem zadowolony, chociaż muszę przyznać rację, że GTR-em jest łatwo się rozpędzić, ale Ciężej ciężko zahamować. ciężej się zahamować. I jest to taki samochód, gdzie rzeczywiście jak masz autostradę, to musisz o tym myśleć, że musisz się w pewnym momencie zatrzymać. Bo praktycznie jak wciskasz gaz, to nie czujesz w ogóle braku mocy, ale musisz Ale się a czuć zatrzymać. tą prędkość? No bo wiesz, on przypuszczam, że bardzo szybko się rozpędza do wielkich prędkości. Nie czuć tych No właśnie, i prędkości. nagle spatrzysz, o kurczę, środek miasta, ja mam 300 i muszę wyhamować przed światłami. Dokładnie. Nie, tu tak pół żartem mówiąc oczywiście, ale no na pewno trzeba wyhamować tą Wiesz co, masę. też trzeba, ogólnie bym powiedział, że ten samochód nie jest aż taki zrywczy, więc spokojnie można go dać tam żonie czy dziewczynie, żeby się przejechała, ale gdzieś z tyłu głowy trzeba wiedzieć, że trzeba mieć tą świadomość, prawda, że jednak jest to na tyle mocny samochód, że jak rzeczywiście dociśniesz,
to wciśnie fotel, to nie? wciśnie fotel. To jednak jest... I musisz się nie wystraszyć, tylko wiedzieć, co robić i jak reagować. Tak, nie? dokładnie. Ja Tobie bardzo dziękuję za dzisiaj. Dzięki. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję, tak jak powiedziałeś, jeszcze wpaść do Ciebie i pokazać GTR-a po metamorfozie i na pewno wielu z Was ten Eclipse ciekawi, bo Mazdy RX-8 sobie też chyba nie mieliśmy. No, też nie mieliśmy Mazdy RX-8, jeszcze w pakiecie Waste Slide'a, to rarytasików tam trochę masz. Jak to przyjdzie, to będziemy to trzeba będzie tam pizzę na 2 dni zamówić. Ja mówię, bierz to ukulele, już szykuj i rozgrzewaj. Wam bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca tego odcinka. No i tak jak zawsze, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!